Bastiona, nasza fura, którą będziemy przemierzać drogę 66. Samochód zdecydowanie większy nam dali niż ostatnio. Zamiast Toyota RAV4 mamy Dodge'a. Zobaczymy, jak się będzie jeździło. Dzień dobry. Pierwszy stop na naszej drodze do Route 66. Nasz ulubiony sklep, prawda kochanie? To prawda. Fajne. Jeszcze październik, ale już świątecznie. Super. Ugly sweaters. Uuu. Wyruszyliśmy w trasę, przed nami Chicago. Dla miłośników Prison Breaka chyba wszyscy wiecie, gdzie właśnie jesteśmy. A tak naprawdę to jest miejscowość Joliet. Atrakcji, również Joliet, trzeba tylko trochę wrócić z drogą 66 od strony więzienia. A z jakiego filmu to samochód? Zgadliście, Blues Brothers. Nasza korweta i nasz wybuchowy Jelly Giant. Słynna Polka Dot. Jak zwykle drive-thru. Idziemy do Elvisa. Na drodze 66 można znaleźć wszystko, nawet Superman. Stary diner, zaraz obok więzienie, które ma tylko 2 cele. Jedna z wielu takich stacji na drodze 66, tym razem Texaco.
stacja zwiedzana w środku nocy. Ale nasz następny przystanek to Pontiac i tam będziemy dzisiaj spali. Gdzie idziemy? Idziemy na śniadanie. Tylko nie pamiętam, którą stronę, chyba w tą. Tą drugą. Dziękuję. Ale zimno. Mają być wakacje pod palmami. A ja nie rozumiem, dlaczego mają jeszcze zimną klimę włączoną. Może chodzi o ten zapach ziołowy. Śniadanie całkiem niezłe. Nie to co w Dennis, ale i tak się najemy. Jest to słynny autobus Boba Waldmajera, którym podróżował po Stanach Zjednoczonych, a po jego śmierci został przetransportowany tutaj. I teraz jest częścią muzeum. Jeden z najsłynniejszych murali na całej trasie 66. Patrzcie, ile pamiątek z drogi 66. Bardzo miła pani, opowiedziała nam tu co nieco historię, opowiedziała nam, co możemy tu zobaczyć. Powiedziała też, że sporo tu Polaków, także może kogoś na trasie spotkamy. Najsłynniejszy eksponat, czyli słynny bus Volkswagen Boba, który był również pierwowzorem do jednej z postaci w bajce auta. Co ciekawe, producenci bajki chcieli nazwać tego bohatera Bob, jednak nie zgodził się na to sam artysta, który nie chciał, żeby jego imię było kojarzone z zestawami w McDonaldzie. No, taką kartkę na pewno sobie kupił. Dom z lat 40. Kredens jest. Szafki są. Najciekawsza jest lodówka oczywiście. No i kuchenka. A tak wyglądał salon. Telewizor, kominek, stół, krzesła i wieczór grające radio. Spójrzcie na ten telewizor. Ciekawe, ile było tam widać. No i sypialnia z jakimiś ciuchami, kilka magazynów. Live z 41. Nie to co nasza frania, ale też potrafią w pralki.
A teraz czas na Muzeum Samochodów. Kolejne super fajne muzeum w Pontiac. Jak widzicie, same Pontiaki. Bardzo mili ludzie. Z tego co zauważyliśmy, wszystkie muzea tutaj są za darmo. Ja chciałam tylko powiedzieć, że kochanie, taki jakiś Cadillac to będzie nasz następny samochód. Ja widzę nas, jak podróżujemy w takim samochodzie. Tylko chciałem dodać, że jesteśmy w Muzeum Pontiaca. Nie ma tu żadnego Cadillaca. Pani też szuka Cadillaca, czy może jednak Pontiac? To jest Pontiac z 1929 roku, dwudrzwiowy sedan. Jak takie samochody jeździły po drodze 66, to jeszcze ta droga nie była utwardzona. Bo droga 66 powstała w 1926 roku. Który z facetów nigdy nie chciał mieć takiego warsztatu? I najlepiej, żeby jeszcze stał w nim taki samochód. Obecnie zwiedzamy Illinois. Jest to pierwszy stan, przez który przechodzi droga 66. Już niedługo będziemy wjeżdżać do następnych, ale przed nami w Illinois jeszcze Lincoln, Springfield i St. Louis, które jest na granicy. Koniec drogi 66 za Los Angeles, Santa Monica Pier. Będziemy tam za 3 tygodnie. Jeszcze długa droga przed nami. Jechaliśmy właśnie z Pontiac. Bardzo fajne miasteczko, bardzo nam się podobało. Niestety trochę niedopisana pogoda, ale nie narzekamy, nie lało. Widzieliśmy kilka muzeów, widzieliśmy dużo murali, widzieliśmy wszystkie główne atrakcje. Przede wszystkim poznaliśmy bardzo dużo miłych ludzi, którzy chętnie opowiadali nam o miasteczku, o historii, o wszystkim. Także serdecznie polecamy. Tak, jedna pani dała nam na pamiątkę przypinki z drogi 66. Także czujemy się jak Dawid, który gdzie nie pojechał, tam dostawał jakieś prezenty od lokalnych ludzi. A teraz jedziemy dalej. Dzisiaj planujemy dojechać do St. Louis, ale zobaczymy, czy nam się uda. Trasa jest dość powolna, trzeba przyznać. Także jedziemy teraz na Trackers Stop Dixie. Później zobaczymy Lincoln, Springfield. Po drodze kilka ciekawych rzeczy. No i wieczorem powinniśmy być w St. Louis. Jesteśmy w Lincoln, mieście, które jako pierwsze na świecie zostało nazwane na cześć Abrahama Lincolna, jeszcze zanim został on prezydentem Stanów Zjednoczonych. Witam pana. Lincoln miewał pod tym budynkiem swoje liczne wystąpienia, które zostały upamiętnione.
Tutaj widać wszystkie wystąpienia w lokalnych miasteczkach Lincolna. Jak widzicie, na każdy przykład była masa ludzi. Jest i słynny arbus, którym według legendy Abraham Lincoln ochrzcił to miasto. Jeżeli myślicie, że figura będzie miała 30 metrów wysokości i 20 długości, to się możecie troszkę rozczarować. Po lewej stronie grobowca widać flagi stanów Massachusetts, New Jersey, Pensylwanii i Virginii. Są to flagi, gdzie mieszkali wszyscy przodkowie Abrahama Lincolna. A po prawej stronie widać flagi Kentucky, Indiany i Illinois, czyli miejsca, gdzie Lincoln mieszkał. Co ciekawe, 3 z 4 dzieci leży razem z Abrahamem tutaj, a najstarszy, czyli Robert Todd Lincoln, który najdłużej żył, został pochowany na cmentarzu w Arlington. Mamy coś ostatnio strasznego pecha do remontu, szczególnie kopuł. Witamy w starym stanowym Kapitolu. Jesteśmy w Springfield. Dzień dobry, jako że spotkałem przechodnia, to proszę o informację, jak się Pani podoba tutaj to miasto? Springfield jest bardzo fajne, cmentarz był the best. Tutaj zarówno też jest bardzo ładnie, natomiast wielka szkoda, że jest w przebudowie. Denerwują Panią te tłoki na chodnikach? Zdecydowanie jest ciężko. No dobra, spróbujemy teraz zobaczyć dom Lincolna. Mała ciekawostka, jest to jedyna nieruchomość, jaką w życiu Lincoln posiadał. A oto i słynny dom Abrahama Lincolna. Jeżeli macie ochotę wziąć udział w wycieczce, żeby obejrzeć środek, wystarczy iść do Visitor Center i tam panie was pokierują. My chyba nie będziemy tego robić, bo nie mamy za bardzo czasu, ale z zewnątrz warto też zobaczyć całe to osiedle. Lincoln wraz z rodziną mieszkał w tym domu od 1844 roku aż do swojej śmierci w 1861. Tutaj też urodziła się 3 z jego 4 dzieci. Mój mąż nazywa mnie jesieniarą, ale czy to nie jest piękne? Jesteśmy w restauracji Cozy Dogs na słynnych Cozy Dogach. Tak wyglądają. I zaraz będziemy próbować. Jakbyście się zastanawiali, czy dają dużo frytek, to tak, dają dużo. Dobra, chodźmy na wyczupu.